Rotacja na 4 przyciski, z czego jeden to cooldown. Gameplay typu high risk, high reward. Rzucane coraz większe genki damy, a na koniec mobilność, której ostatni raz doświadczyłeś w liceum. Dziś porozmawiamy sobie o jedynej marketingowej nowości wśród klas i speków Midnight, czyli o Devoured Demon Hunterze, co będzie nową specjalizacją naszego Edgelorda w ramach kolejnego odcinka kandydata na maina w nadchodzącym dodatku do World of Warcraft, co by może Was zachęcić do spróbowania specjalizacji, klasy, a może i gry. Jeśli interesuje Was to, jak inne klasy i speki wyglądają w Midnight, to znajdziecie już parę innych materiałów na moim kanale, a powstawać będą następne. Zatem zostawcie subika, jeśli chcielibyście widzieć ich więcej. W tym miejscu dziękuję też wszystkim wspierającym i podbijającym kanał Cebulki, bo dzięki Waszemu wsparciu mogłam sobie celebracyjnie kupić kawkę na kolejne nocne wyprawy montażowe, a teraz przejdźmy do rzeczy. Devoured Demon Hunter to nowy spec dostępny do grania od prepatcha Midnighta, czyli od 21 stycznia 2026. To midrange Intellect Leather DPS. Dlatego na start powiem, że jako że do tej pory Demon Hunter był Agility klasą, zwykła zmiana speca teraz nie wystarczy. Będzie trzeba się wpierw upewnić, że nasze trinkety i bronie mają na sobie również Intellect, wiedząc, że od teraz w Midnight Demon Hunterskie glewie będą miały domyślnie zarówno Agility, jak i Intellect, co warto mieć na uwadze, gdybyśmy na przykład mieli wybrać, jaki typ broni sobie craftować, bo wcześniej nie miało to większego znaczenia. Ówne założenia speka są dość unikatowe, aczkolwiek czasem potrafią sobie zaprzeczać, ponieważ posiada możliwość grania na dwa dość różniące się style dzięki jego dwóm drzewkom hero talentów, wersję midrange casterską oraz skoczną wersję melee midrange. Klasa na ogół posiada bardzo mało przycisków, ponieważ rotacja składać się będzie z 4 przycisków, z czego jeden to cooldown w przypadku range wersji oraz do 8 w przypadku melee, z czego 2 to cooldowny. Jeśli by policzyć sumę przycisków, jaką może mieć spec, łącznie z utility, to byśmy doszli do tego, że ma ich najmniej w całej grze. Jest to spec, który tak naprawdę nie ma dostępnego na zawołanie cooldownu damage'owego, ponieważ nasza główna tzw. odpałka, czyli Void Metamorfoza, wymaga użycia odpowiedniej ilości zdobytych dusz, czyli resursa, którego generować będziemy umiejętnościami podczas walki, zatem na tzw. pierwsze podejście do bossa z Bloodlustem, czy też pulki w dungu, może się na początku zdawać niezręczny, bo wpierw będziemy się musieli, że tak powiem, rozpędzić. Ponadto, gdy już użyjemy metamorfozy, jej czas trwania będzie bardzo mocno związany z tym, jak dobrze będziemy klikać rotację wewnątrz niej. Mówimy tu o różnicach trwania na poziomie luźno do 200% w zależności od wybranych buildów, co oznacza, że błędy rotacyjne będą nas mocno karać, a cały design jest oparty wokół gameplayu, nazwijmy to high risk, high reward. Uwzględniając zatem małą ilość przycisków, może się zdawać, że Devoured to bardzo prosta specjalizacja, ale skoro jesteśmy zdesignowani wokół tego, jak długo będziemy w stanie być w naszej metamorfozie, to jednak skill ceiling z PK będzie raczej wysoki, jak na założenia midnightowe i różnica pomiędzy lepszym a gorszym Devourerem będzie zauważalna gołym okiem. Tym samym oznacza to, że na ogół profil damage'owy z PK jest rampująco burstowy, czyli w trakcie trwania metamorfozy będziemy się czuć przepotężni, ale poza nią to nie będziemy za wiele robić, o czym sobie bardziej szczegółowo opowiemy później. Gameplay z PK polegać będzie na zarządzaniu tak naprawdę dwoma resursami, czyli Fury oraz Soul fragmentami, które będziemy generować podczas walki. Będą one działać na dwa różne sposoby, w zależności od tego, czy jesteśmy aktualnie w metamorfozie, czy nie. Co oznacza, że gameplay będzie wyraźnie podzielony i odczuwalny na część bez mety i część w mecie. Podstawową umiejętnością z PK jest Consume. To castowalny w biegu filler, który dzięki talentom ma około 1,5 sekundy castu i generować będzie nam zarówno Fury, jak i Soul fragmenty. Wspomniane Soul fragmenty będą sobie leżeć na podłodze, dopóki ich nie zbierzemy, poprzez przebiegnięcie przez nie lub używając naszej drugiej umiejętności Rip, która je wciągnie. Gdy dobijemy do 100 Fury, będziemy mogli użyć Void Eye Beama, czyli Void Ray, co wypalać będzie nasz pasek Fury aż do zera, lub po kastowaniu 3 sekund, co poza zadawaniem obrażeń będzie również generować dusze. Schemat wygląda zatem następująco. Generujemy Fury i dusze za pomocą Consume, gdy warto zbieramy dusze za pomocą Rip, przy 100 Fury używamy Void Ray, po zebraniu odpowiedniej liczby dusz wchodzimy w Void Metamorphosis. Gdy już wejdziemy w Void Metę, mamy następujące zmiany. Fury zacznie się stopniowo wypalać. Przycisk Void Mety zamieni się w przycisk Collapsing Star, czyli nasza Genki Dama, która wymaga zdobycia ponownie 30 dusz, aby ją użyć. Pomijając efekty talentowe, podczas mety nasze umiejętności są na ogół wzmocnione, a sam Void Ray zmieni swoje działanie poprzez bycie teraz mikro cooldownem, co zamiast kosztować Fury, to zatrzymywać będzie nam jej wypalanie na czas trwania Beama. Naszym zadaniem będzie po pierwsze utrzymać metamorfozę jak najdłużej poprzez generowanie Fury, jak i zarządzać tak, aby nie wypaść z formy, czym pomoże nam fakt, że zarówno podczas castowania Void Raya, jak i castowania Collapsing Star, nasz pasek Fury zostanie tymczasowo zatrzymany.
a po drugie generować dalej nasze soule, by rzucać kolejne gwiazdy, wiedząc, że raczej z obowiązkowym talentem Impending Apocalypse każda kolejna będzie o 30% mocniejsza i realnie możemy zakładać, że ubrana max level postać w Midnight w zależności od buildów powinna być w stanie rzucić około 4 gwiazdy w trakcie jednej metamorfozy. Dodatkowo Apex Talent doda nam atomówkową wersję dla Collapsing Star, bo pozwala mieć 100% szansy na kryta, doda dodatkowe skalowanie w postaci crit damage i co najważniejsze, pozwoli nam na jedno darmowe użycie od razu po wejściu w metamorfozę, co jest dużym, że tak powiem, quality of life, dlatego miejcie to na uwadze, gdybyście mieli grać tym spekiem bez dostępnego Apex Talenta podczas prepatcha Midnight. Melee Devour natomiast będzie wymagać od nas używania większej ilości przycisków, dlatego że poza używaniem tych samych umiejętności dojdą nam do rotacji bardzo skoczne elementy w postaci znanego z klasy Demon Huntera The Hunt oraz komba Void Blade, Hungering Slash oraz Vengeful Retreat. Działać to będzie tak, że będziemy dodatkowo dashować do targeta Void Blade'em, co zmieni się w umiejętność Hungering Slash, którą zrobimy sobie AoE uderzenie i na końcu odskoczymy Vengeful Retreat, który w tej sekwencji zada realnie obrażenia, a nie jest to tylko kosmetyczny odskok, zatem będziemy musieli mocno uważać, w którą stronę odskoczymy, żeby to ani się nie zabić, ani też przypadkiem naszej grupy. Granie melee buildem powiedziałabym, że jest o wiele bardziej angażujące, ale więcej o tym powiem w rozdziale o hero talentach. Poza wspomnianą ogromną mobilnością jak na castera oraz ogólnie małą ilość dostępnych przycisków, posiadamy aż do 3 charge'ów umiejętności Shift, która jest zarówno lepszym blinkiem maga, jak i bardziej dokładną umiejętnością od Felrasha Havoc the Hatcha, bo pozwala nam precyzyjnie wybrać, gdzie przeniesiemy się po jej użyciu. Dla wszystkich Demon Hunterów Netherwalk został skasowany, a w zamian za to mamy możliwość posiadania 2 charge'y naszej przeżywajki Blur, która to teraz będzie zwykłą redukcją damage'u i nie daje nam już dodatkowej szansy na uniki ataków, co jest koniec końców raczej nerfem w PvE i jeszcze większym w PvP. Jeśli chodzi o utility, to znajdziemy tu podobny zakres co u zwykłego Demon Huntera z lekkimi zmianami. Możemy pasywnie zwiększyć nasz movement speed przez dodatkowe skalowanie z Mastery Gearu. Nasz Interrupt Disrupt posiada aż 30 yardów zasięgu i ma dalej tylko 15 sekund cooldownu, co jest bardzo silne jak na range klasę, szczególnie, że wraz z talentem Disrupting Fury możemy dostać 30 Fury za udanego Interrupta, to będzie bardzo mile widziane u naszego Devour Demon Huntera, przez naturę tego, jak bardzo lubimy generować naszą furię. Consume Magic pozwoli nam ściągnąć jeden Magic Effect z wroga, to sytuacyjnie jest przydatne, szczególnie jako dodatkowa generacja furii, z tym, że z dniem nagrywania materiału ten talent generuje nam tylko 1 punkt furii, zatem szkoda go brać. Posiadamy range AoE stuna Void Nowe, co jest tylko 2-sekundowym stunem, wydłużonym o dodatkowe 2 sekundy w main target dzięki talentowi Focused Ire. Na koniec w tematach CC mamy dalej dehaczowe umiejki, czyli pseudoklatkę Imprison oraz AoE Fear Sigil of Misery, co trzymać będzie wrogów w miejscu. Zwykle częściej znajdują one jednak zastosowanie w PvP jako CC, a w PvE jako tak zwane stopy castów. Najsilniejsze rzeczy, za co lubią nas w grupach i raidach, to dalej. Raid buff Chaos Brand, zwiększający otrzymywane obrażenia magiczne przez wrogów o 3%. Darkness jako sytuacyjnie potężna defensywka przed jakimiś dużymi hitami w grupę lub raid dla wszystkich stojących wewnątrz, której efektywność dalej jest trochę losowa w zależności od tego, czy RNG wam sprzyjało, czy też nie. A sami zwykle nie musimy być zbytnio leczeni przez healerów, ponieważ mamy ogromne pasywne leczenie z każdej duszy, którą pochłaniamy w trakcie naszej rotacji. Szczególnie jak to połączymy z naszym 10% pasywnym leechem, czyli tak zwanym lifestealem, który rośnie aż do 20% podczas metamorfozy, którą zwykle jednak mamy częściej niż nie, bo przykładowo w casterskim buildzie na bossie łączny uptime naszej mety może wynieść ponad 50%. W endgame'ie będziemy musieli wybrać pomiędzy jednym z 2 dostępnych hero talentów, które zwykle będą nas zachęcały do pewnych wyborów konkretnych talentów, aby łączyć synergię i tworzyć sensowne buildy. W tym wypadku mamy do wyboru opcję Anihilator oraz Void Scarred, których wybór wprowadzi nas w 2 bardzo różne style gry. Anihilator to drzewko, które będzie bardziej dostosowane do grania jako Caster Devour, chociaż będzie ono w pełni pasywne. Granie Anihilatorem sprowadza się w dużym stopniu tylko do generowania stacków Voidfall poprzez dosłowne spamowanie filera Consume, których jak zbierzemy 3, dostaniemy wizualną podpowiedź na środku ekranu, co będzie naszym znakiem, aby dopiero wtedy użyć RIP, czyli umiejki, co zbiera duszę, przez to zrzucimy galaktyczne komety w naszych wrogów, a tak to zwyczajnie dalej kastować tylko Consume i Void Ray w celu częstszego dostępu do tych właśnie Voidfall meteorów. Dodatkowo mamy talent Anihilatora Otherworldly Focus, którego łączyć będziemy z takimi talentami jak Calamicious, Impending Apocalypse, Emptiness oraz nasz Apex Talent. Taka kombinacja daje nam pewność, że rzucanych gwiazd w mecie będzie dużo, a każda kolejna będzie raczej bić rekordy tego, jak duży będzie można uzyskać hit jednym użyciem umiejętności, zatem będą to prawdziwe atomówki. Szkoda jedynie, że w sumie rozmiar wybuchu lub może jakiś sound effect nie zwiększą się z każdą kolejną gwiazdą, ale no może kiedyś. Naszą drugą opcją będzie drzewko Void Scarred, które
który jest niczym innym jak odświeżoną wersją Felskart drzewka Havok Demon Huntera. Grając tym drzewkiem, celem będzie nie dłuższe, a częstsze siedzenie w mecie, zatem granie z takim pinnacle talentem jak Soul Gluton będzie silnie wskazane. To wszystko dlatego, że drzewko daje nam różnego rodzaju bonusy po wejściu w metę, zatem im częściej będziemy w nią wchodzić, tym lepiej. Nasza główna pasywka Void Surge będzie odpowiadać za duży procent zadawanych obrażeń, będzie to dodatkowy mega hit do melee umiejętności Void Blade oraz Hungering Slash. Zatem jak się domyślacie, granie z nimi jest raczej obowiązkowe. Obowiązkowym pikiem będzie również The Hunt, bo poza byciem wzmocnionym w mecie, to dodatkowo taki talent jak Violent Transformation zresetuje nam cooldown po wejściu w metę zarówno naszego Void Blade'a, jak i Hunta, więc ważne będzie użyć ich przed wejściem w metę, by skorzystać z darmowego resetu. Na koniec mamy małe pasywne bonusy wspierające to, byśmy nie byli aż tak bezużyteczni poza metamorfozą, przez talenty takie jak Enduring Torment oraz Monster Rising, co możemy sobie połączyć jeszcze dodatkowo z Rolling Torment. Komba, które możemy wykonywać, są zatem w praktyce dość złożone i sekwencje nie są wcale tak oczywiste, co się mocno różni od spamowania Consume Anihilatorem, ale więcej o tym opowiem w rozdziale o rotacji. Ponieważ w tym filmie nie będziemy mówić, co jest lepsze, a co gorsze, bo koniec końców się to zwykle sprowadza do tuningu, wszelkie przedstawienia są przykładowe, aby przedstawić to, czy gameplay jest dla kogoś potencjalnie zabawny i satysfakcjonujący, lub też nie. Zacznijmy sobie od symulacji rajdowej, czyli potraktujmy sobie naszego słupa jako single target bossa w rajdzie. W tym przykładzie zaprezentuję wam, jak może wyglądać gameplay castera w drzewku Anihilator, czyli w skrócie będziemy sobie spamować Consume i grać wokół długich metamorfoz dzięki talentom Impending Apocalypse oraz Emptiness. To chociaż brzmią jak ciężki stan nastoletniej emo fazy, to są po to, aby rzucać coraz potężniejsze gwiazdy śmierci na naszych wrogów. Jak to już wcześniej wspomniałam, początek walki Devourerem będzie lekko niezręczny, ponieważ nie mamy nic innego do rzucenia poza spamowaniem Consume, aż dobijemy do stylu Fury. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy wspomóc sobie ten start poprzez wzięcie talentu Soul Immolation, ale przez to, że mamy do wyboru opcję pasywną obok, co się może włączyć z każdym naszym castem, których będzie dużo, a przerw w castowaniu nie planujemy, ta pasywka będzie lepszą opcją. W tym założeniu jako Anihilator przy aktualnym tuningu nie będziemy brać żadnych talentów zwiększających damage ripa, bo nie opłaca się nam rzucać tej umiejętności, dopóki nie będziemy mieć dostępnych 3 staków Voidfall. Ponieważ każdy cast, co nie jest consumem, no cóż, nie może nam generować staków. Gdy zbierzemy 3, zobaczymy na środku ekranu wizualną fioletową podpowiedź i dopiero wtedy użyjemy sobie RIP, zatem warto chodzić i je zbierać na początku pulki, dopóki się nie rozkręcimy, bo potem nie będzie to aż tak konieczne. Pozostaje nam zatem kontynuować sekwencję castów Consume, RIP na 3 stakach i Void Ray, gdy będzie dostępny. Warto zaznaczyć, że chociaż meta kosztuje nas 50 souli, to możemy mieć też ich do 12 poza cap, co sobie będą leżeć na ziemi. W przypadku gdybyśmy mieli przebić 12, to zbiorą się nam same, aczkolwiek jeśli byśmy już byli skapowani na ilościach souli, to one się zmarnują, zatem będziemy musieli na to uważać. Ostatnie protipy przed wejściem w metę to wedle możliwości zwykle warto rzucić Void Ray tuż przed metą, ponieważ po wejściu z nią cooldown jego się zresetuje, a sam nadmiar souli zostanie nam na ziemi, co pomoże nam w rotacji w metamorfozie. Dodatkowo wejście w metę dzięki naszemu talentowi Mass Acceleration z drzewka da nam od razu 3 staki Voidfall, więc warto będzie użyć RIP na 3 stakach zanim wejdziemy w metę. Po wejściu w metę będziemy mogli rzucić od razu 1 gwiazdę dzięki naszemu Apex talentowi, co powinniśmy zrobić tak, by właśnie nie doprowadzić do nadmiaru souli na ziemi i później w mecie będziemy zatem zawsze priorytetować rzut naszej gwiazdy, która kosztować będzie 30 souli. Pamiętajmy, że od teraz Void Ray będzie umiejętnością na cooldownie zamiast kosztować furię oraz zatrzyma nam wypalanie furii w mecie tak samo jak sam cast gwiazdy. Tym samym wedle możliwości staramy się zawsze rzucić Void Ray przed samą gwiazdą, aby to spell ładował się podczas naszego castu gwiazdy. Pozostaje nam teraz coraz mocniej klikać te same sekwencje, a dzięki długiej mecie będzie nam narastał bonus do Haystat, co stworzy nam zdecydowanie szybszy w odczuciu gameplay. Jeśli będziemy grać poprawnie, powinniśmy celować w rzuceniu 4 gwiazd w trakcie trwania jednej mety, która sama w sobie powinna trwać około 40 sekund. Oczywiście w zależności od posiadanego gearu, co będzie robić dużą różnicę. Kolejnym tematem będzie przykładowa rotacja AOE lub też build grany potencjalnie pod dungi. W tym wypadku zagramy sobie w drzewku Voidskart i tutaj to jednak będzie się zdecydowanie więcej dziać. Zacznijmy od talentów i umiejętności. Pierw wybierzemy sobie Soul Immolation, aby wspomóc naszą generację furii między paczkami, byśmy mogli szybciej wchodzić w metę, kiedy nasz tank już zbierze potwory na siebie. Później, grając jako melee Voidskart, weźmiemy sobie takie zabawki jak Hungering Slash, zamieni nasz doskok Void Blade w realnie damage'ujące 3-etapowe combo, w którym to wpierw doskok
doskoczymy do targetu, po czym użyjemy slasha, a na końcu odskoczymy Vengeful Retreatem. Weźmiemy sobie naszą szarżę The Hunt oraz fajny pasyw Eradicate, który spowoduje, że po każdym naszym Void Rayu nasz wsysak dusz RIP pozwoli nam rzucić frontalowo kosowy slash. A na koniec, aby mieć jak najczęstszy dostęp do mety, weźmiemy sobie Soul Gluton, co ułatwi wejście w nią, ale jednocześnie też skróci nam czas, który w niej spędzimy. Naszym celem będzie starać się wykonać minimum 2 Void Blade'owe combo, a żeby tego dokonać, będziemy musieli grać wokół Void Rush, które nam będzie skracać cooldown Blade'a o 10 sekund co każdą rzuconą gwiazdę. Oznacza to, że wpierw po wejściu w metę będziemy chcieli rzucić Void Blade'a, zanim rzucimy gwiazdę, aby korzystać z tego talentu i nie marnować redukcji cooldownu. Jeśli będziemy wchodzić w paczki, to o ile nie mamy gotowej metamorfozy, to rzucimy sobie Soul Immolation po Gain Fury, tylko że pomimo, że mamy z talentem 2 charge umiejętności, to buff się nie stakuje, zatem radzę użyć tylko raz. Zaczynać będziemy używając naszego Void Blade combo, po czym w trakcie odskoku rzucimy The Hunt, który ponownie pozwala nam na użycie combo. Po takiej sekwencji w trakcie odskoku powinniśmy być w stanie wykastować jeden Void Ray, co zakończy nasze combo i pozwoli nam wejść w metę. Tu znowu zaczniemy sobie od Void Blade combo, aby to móc skrócić jego późniejszy cooldown castem gwiazdy. I standardowo po tym będziemy priorytetować casty Void Raid wewnątrz mety. Wszystko tutaj będzie się dziać szybko i skocznie, zatem będziemy musieli dobrze planować użycie naszych kolejnych umiejętności, żeby jak najlepiej wykorzystywać czas spędzony w mecie, wiedząc, że poza Void Rayem i samą gwiazdą, teraz również nasze wypalanie Fury będzie tymczasowo wstrzymane po użyciu zarówno Void Blade'a, jak i The Hunt. Jak już wyjdziemy z mety, o ile zakładamy, że walka będzie dalej trwać sensownie długo, to zawsze rzucimy jakieś Soul Immolation, by ponownie jak najszybciej wrócić w metę. Niemniej jednak realistycznie lepiej sobie to zachować w długу przed wchodzeniem w kolejne paczki mobów. No tutaj w PvP to szczerze mówiąc mamy dość rzadko spotykaną sytuację, bo generalnie jakkolwiek to nie zabrzmi, to dość inaczej będzie się grać tym spekiem w PvP względem PvE i już tłumaczę o co mi chodzi. Devour Demon Hunter posiada taki super PvP talent Beacon, który generalnie powoduje, że po każdym użyciu naszego wciągacza dusz RIP kolejny consume będzie instant castem i w dodatku da nam o jedną duszę więcej. Jak sobie to połączymy z talentami Umbral Blade oraz Second Helping, to mamy nagle o wiele ciekawszy flow i rotację w każdym możliwym buildzie, ponieważ cokolwiek by się nie działo, to jednak spamowanie consume będzie rzadkie, a RIP staje się sensowną umiejętką w rotacji, a nie tylko czymś, co używamy tylko i wyłącznie by zbierać dusze. Jak to jest w PvE na endgame'ie na czas nagrywania tego filmu, czyli Prepatch Midnight. Przez ostatnie 2 miesiące wysyłałam tikety feedbackowe z prośbą, aby ten talent również zaistniał w drzewku PvE, przez to jak bardzo poprawia tą podstawową rotację, ale niestety no nie udało się, co jest dla mnie wielką szkodą. Ponadto mamy takie fajne talenty jak Surrender to the Void, które mocno zwiększy koszt wejścia w metę, ale spowoduje, że jak już w niej będziemy, to będziemy w niej naprawdę długo bez martwienia się o zepsucie rotacji w pierwszych 10 sekundach, czy też przesiedzenia całej mety w jakichś cesekach. Dodatkowo mamy taki talent jak Armor of Souls, co wspomoże mocno zarówno naszej przeżywalności, jak i generowaniu dusz w amoku walk z innymi graczami. A na koniec znajdziemy jeszcze Inevitable End, które spowoduje, że nie będzie już można przerwać naszego casta gwiazdy, tylko że uwaga, to tylko chodzi o interrupt. Zatem przerwanie naszego casta jakąś formą CC będzie dalej możliwa. A to będzie bardzo boląca rzecz, bo wrzuci to nam cast gwiazdy na parę sekund cooldownu i w praktyce możecie założyć, że będzie się to zdarzać naprawdę często, bo inni gracze rzadko kiedy wam pozwolą ją rzucić. Oznaczać to będzie, że przynajmniej na podstawie granego mi PvP w becie, najbardziej efektywne buildy PvP zakładają, że gramy dosłownie bez Collapsing Star. Dzieje się to dlatego, że po pierwsze pojedynczy hit aż tak nie bije, przynajmniej przy aktualnym tuningu, bo by musiało być ich więcej, aby rosły w siłę. A po drugie, realistycznie lepsi gracze wam nigdy nie pozwolą jej rzucić, zatem raczej PvP buildy będą grane w ogóle bez umiejętności Collapsing Star, ale wiadomo, potencjał na memiczne one-shot klipy istnieje i zapewne możemy się ich spodziewać w przyszłości w internecie. Wszystko fajnie, tylko w takim razie gdzie jest haczyk? Poza nieprzepracowanymi schorzeniami psychicznymi w postaci ADHD spowodowanego gameplayem, jest to wybitnie mobilna specka z najmniejszą liczbą przycisków w grze, co może być dla kogoś albo plusem, albo minusem. Posiada ona, jak już wiemy, 2 dość różniące się style gry, melee i range, wewnątrz jednego speka, co z jednej strony jest czymś nowym i unikatowym, lecz jeden lub drugi playstyle może komuś mniej lub bardziej odpowiadać, co niesie za sobą pewnego rodzaju implikacje. Załóżmy zatem, że w sytuacji, w której balans i tuning buildów byłby mocno odstający od siebie względem tego, ile co depsa kręci, to możliwe, że ktoś poczuje przymus grania stylem gry, który niekoniecznie by chciał. Wiedząc, że z założenia samych deweloperów, co wypowiadali się na wywiadach, caster miał być bardziej przeznaczony do raidów,
podczas gdy mele midrange bardziej do kluczy. Dlatego warto mieć to na uwadze, gdybyśmy mieli się zdecydować na granie tym spekiem. Kolejną sprawą jest jego powolny start na początku walk. Owszem, mamy do wyboru taki talent jak Soul Immolation, który powinien nas w tym wspomóc i rzeczywiście działa w wariancie mele, ale casterska wersja Devourera z dłuższą metamorfozą jest o wiele wolniejsza w rozpędzie i przydałoby się podrasować RIP, aby chociaż sam start rozpędu rotacji był w tym wariancie ciekawszy. Dodatkowo, jeśli podczas grania dungów paczki potworów zwyczajnie umierają zbyt szybko i nie możemy się rozkręcić, to może to niejednokrotnie prowadzić do ukrycia trochę takiego blue ballszenia, że chcemy się bić z wrogami w mecie, ale niestety wrogów nie ma, furia się nam wypala, no i jesteśmy smutni. Wybierając Devour jako spec musimy mieć świadomość, że nawet jeśli wybierzemy talenty, co wspomagają nasz DPS poza metą, to realnie i tak będziemy się czuć przepotężni tylko w trakcie trwania metamorfozy. I będziemy mieć wrażenie, i to nie tylko wrażenie, że poza nią to za wiele robić nie będziemy. Dlatego ważna będzie umiejętność i wiedza, kiedy będzie warto użyć metamorfozy, a kiedy nie. Aby unikać sytuacji, w których jesteśmy w metamorfozie, a nie mamy co bić, co na ogół może się komuś nie podobać, że mamy dostępne przyciski, których chcielibyśmy użyć, ale czekamy z nimi dłużej niż byśmy chcieli, bo nie jesteśmy sami pewni, czy warto. Można to owszem będzie ograć grając dłużej spekiem oraz znając walki, ale nie da się ukryć, że są to pewnego rodzaju utrudnienia gameplayowe, które karają nas za niekoniecznie optymalny gameplay, czyli coś, co Blizzard chciał zredukować w Midnight. Set bonusy potrafią czasem nas zmusić do wybierania pewnych talentów w zależności od bonusów danego sezonu. W przypadku pierwszego sezonu Midnight, 4-częściowy set poza zwiększeniem obrażeń od naszego Beama i gwiazdy spowoduje, że cast gwiazdy wygeneruje nam 10 furii, co będzie mile widzianą pomocą w wydłużeniu czasu trwania metamorfozy. Taki bonus sprawdzi się tak naprawdę w każdym granym buildzie i scenariuszu jako Voidowy Demon Hunter, zatem nie wpłynie to realnie na wybór konkretnych talentów specjalnie pod bonus setowy. Podsumowując, to bardzo oryginalny spec z gameplayem odróżniającym się mocno od innych depsów. Satysfakcjonujący combo gameplay sprawia, że jeśli będziemy dobrze ogarniać swoje przyciski, to frajda z gry będzie topowa. Pamiętając, że błędy rotacyjne mogą nas frustrować, bo nie sposób będzie nie zauważyć, że coś źle zrobiliśmy. Mamy do tego trochę dawny, dehakszowy, skoczny styl, fajne wizualki i zaryzykowałabym stwierdzenie, że fajniejszą rotację w PvP niż w PvE dzięki talentom PvP. Na deser nastakowane gwiazdy, o ile uda nam się je rzucać, to jednoprzyciskowe atomówki, których World of Warcraft chyba jeszcze nie widział. To świetny wybór dla graczy, którzy lubią high risk, high reward oraz tak zwany payoff z dobrze wykonanej rotacji. Bo czuć ją będziemy często, ale nie będzie to taki najbardziej komfortowy tryb grania na chillku. Devour ode mnie dostaje 2 kakszkalaw, czyli chociaż ma nie jeden element wymagający dopracowania, to ten rodzaj rozgrywki na pewno znajdzie swoich sympatyków. Ale polecać w ciemno nie mogę, zatem grajcie na własną odpowiedzialność. Jednych wciągnie i będą go masterować jako swojego maina, a inni odbiją się po 20 minutach, szczególnie jeśli zagrają tylko na prepatchu bez Apex talentów. Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z klasami czy spekami, to zapraszam na mojego Discorda Kwiatów Cebuli, bo mimo, że ja nie jestem jakimś topowym graczem, to obecni tam lepsi ode mnie bardzo chętnie odpowiadają na pytania i często pomogą. Jak się podobało, to zostawcie łapkę w górę, bo pomaga mi to docierać do większej liczby osób, to może jednak stwierdzą, że ten World of Warcraft wcale nie jest taki zły. Dzięki, pa pa!